Typy menadżerów. Pomału zbliżam się do końca. Dziś piąty, ostatni odcinek serii, a ten niechlubny ranking zamyka menadżer szantażysta. Nazywam się Bartek Papierz. Cieszę się, że spędzisz ze mną najbliższe kilka minut. Zapraszam i zachęcam Ciebie do subskrybowania mojego kanału. No to zaczynajmy. Menedżer, szantażysta. Wydaje się, że tu większej filozofii nie ma, gdyż każdy z nas rozumie i ma przykłady szantażu. I jestem przekonany, że większość z nas przynajmniej raz była pod wpływem rządów wspomnianego menadżera szantażysty. Szantaż w swojej postaci może wyglądać na przykład tak. W firmie produkcyjnej, czego też doświadczyłem, obserwowałem i słyszałem, jak niektórzy menadżerowie zarządzają szantażem. Jeśli nie zrobicie planów produkcyjnych w maju i w czerwcu, to nie podpiszę Wam urlopów. Jeśli nie zrobicie wyników sprzedażowych, to jest przykład z banku, pani menadżer do swojego zespołu, jeśli nie zrobicie wyników sprzedażowych, to nie pójdziecie na urlop. Dlaczego menadżerowie decydują się na szantaż? Dlaczego właśnie stają się menadżerami szantażystami? Pierwsza naturalna odpowiedź, która nasuwa się, to dlatego, że nie mają umiejętności menadżerskich. Dlatego, że nie potrafią w inny sposób zarządzać swoim zespołem. Dlatego, że nie mają umiejętności, nie mają pomysłu, jak zarządzać swoim zespołem, żeby on realizował cele i zadania, które stoją przed nim i właśnie przed jego zespołem. Inną taką naturalną i wydaje się logiczną odpowiedzią jest to, że nie mają autorytetu, nie zbudowali autorytetu spośród swoich pracowników. Trzecia odpowiedź, która przychodzi do głowy, to dlatego, że wcześniej tak zrobili i się udało i zadziałało. Więc skoro wcześniej zrobili szantaż, osiągnęli swoje cele, osiągnęli to, co zamierzali, to dlaczego nie spróbować raz jeszcze? Jest w tym pewnie jakaś logika i strategia. Natomiast co się dzieje w zespołach, które są zarządzane przez szantażystów, menadżerów szantażystów? Jak wyglądają relacje? Z całą pewnością taki zespół nie jest zespołem, który ze sobą współpracuje. To wynika z tego, że kiedy zostanie postawiony taki szantaż dla zespołu i wszyscy mogą być ukarani, że nie dostaną urlopu, to naturalną tendencją, takim naturalnym zachowaniem jest to, że każdy z pracowników wtedy próbuje wywiązać się ze swoich zobowiązań, po to, żeby ochronić siebie właśnie przed tą nadchodzącą, zbliżającą się karą, chociażby w tym przypadku nieotrzymania urlopu. Więc jak się domyślasz i słyszysz, to powoduje, że ludzie ze sobą nie współpracują, a wręcz przeciwnie, zaczynają dosyć mocno i często nieetycznie rywalizować. Charakterystyczne również dla zespołów, które są zarządzane w sposób właśnie metodą szantażu, jest to, że to są zespoły, które nie biorą na siebie odpowiedzialności w żaden sposób. To są zespoły, osoby, które bardziej czekają, aż zostanie im jasno powiedziane, że masz zrobić to i to, aniżeli by wychodziły z jakąś taką swoją inicjatywą, z usprawnieniem. To są osoby, że skoro są traktowane jak niewolnicy w sposób bez poszanowania, to też tak traktują swojego pracodawcę, swojego szefa, czy też firmę, w której pracują. I ku mojemu zdziwieniu, jak słyszałem, czy to dyrektorów, zarządy, czy właścicieli w firmach prywatnych, oni się dziwili, czemu pracownicy tak postępują, że powinni być wdzięczni, bo mają u nich pracę, bo przecież ten właściciel daje im to wynagrodzenie. To jest oczywiście wszystko prawda. Natomiast skoro zarządzasz pracownikiem strasząc go, skoro pokazujesz mu brak szacunku, to ciężko się jest dziwić, że on też tak właśnie traktuje Ciebie, Twoją firmę i te zadania, które są stawiane przed nim. Na pytanie, czy to jest taki typ menadżera, jest typem menadżera pożądanym? Oczywiście, że nie. Tu nie ma żadnej filozofii i też nie chodzi o to, żebym ja się teraz tutaj nad tym rozgadywał nie wiadomo ile czasu. Co możemy zrobić, kiedy pracujemy z menadżerem?
No to już tak nie jest to taka oczywista odpowiedź. No, pierwsza odpowiedź, która się nasuwa, po prostu odejść z tego zespołu, odejść od tego zespołu, odejść od tego menadżera, czy też odejść od firmy. Jeśli pracujemy w organizacji, która ma kulturę spotykania się raz na przykład na rok z menadżerem w towarzystwie HR Business Partnera i jest to dobrze przeprowadzone spotkanie 1 na 1, to jest to dobry czas i miejsce, żeby dobrze podać tą informację zwrotną o tych zachowaniach, które są dla Ciebie nieakceptowalne. Kiedy wprost powiesz swojemu menadżerowi, swojemu przełożonemu, że tak Ciebie traktuje, trzeba uważać albo trzeba mieć świadomość tego, że ta osoba może się na Tobie zemścić, może też Tobie uprzykrzać życie. No, skoro ktoś wykorzystuje szantaż do zarządzania Tobą, czyli takie złe zachowania, no to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później Tobie właśnie życie utrudnić, czy robić wręcz na złość. Często się to mówi w tak zwanych białych rękawiczkach, prawda? Niby będzie wszystko ok, niby będzie w porządku, natomiast te wszystkie działania będą miały na celu właśnie uprzykrzenie Tobie życia. Podsumowując te 5 odcinków, te 5 typów menadżera, warto mieć z tyłu głowy, warto mieć tą świadomość następującą, a mianowicie, że możemy być menadżerem obiecywaczem, możemy być też menadżerem gwiazdorem, natomiast możemy też być każdym z tych menadżerów po trochę. I jak najbardziej z całą stanowczością posiadanie w swoich strukturach tego typu menadżerów, tego typu zachowania nie wróżą dobrze zespołowi, nie wróżą dobrze organizacji, nie wróżą dobrze relacjom i współpracy. To może te rzeczy zadziałają raz, drugi, może czasem i trzeci. Natomiast w perspektywie długofalowej to tą firmę, która będzie w taki sposób zarządzana, będzie trawił taki rak, taka choroba, która będzie doprowadzała do wyniszczenia, która będzie doprowadzała, że firma nie będzie się rozwijała, a będą właśnie panowały te złe typy menadżerów, czyli menadżer obiecywacz, gwiazdor, besteki, aferzysta czy też szantażysta. Dziękuję, że byłaś ze mną przez te 5 odcinków. Zapraszam na kolejne. Nazywam się Bartek Papisz. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia następnym razem. Cześć.